Dobrze, słuchajcie, mamy mapę. O co tu chodzi? Do roboty się brać. Spotykam się na kawę z Jean-Claude'em Van Damme. Dużo tych skał tutaj. Nie ma nic lepszego niż Wol. Zobaczcie, jak to tu wygląda. Możliwe, że będę mogła dla Was zrobić materiał z tym amerykańskim VNL-em. Przed kierowca z tłumaczem, że jego pies jest we mnie zakochany. Druga. Dzisiaj duży ten statek, co? Patrzcie, że ten skład to jest na polskich blachach. Dwie naczepy. No ciekawe, nie? Powiem Wam szczerze, że podziwiam tego gościa, kierowcę przede mną, co tu wjeżdżał tym drugim zestawem z dwiema cysterkami. To nie było łatwe w tym wjechać. Takie tu było ciasno. Prawą stroną malutko miejsca, a sobie tu ładnie poradził, bardzo ładnie. Wolwi śpi tutaj sobie grzecznie. Wrócę do Ciebie rano. Wielki ten prom. Trzeba znaleźć wejście w ogóle. To jest wejście. Proszę? A może po prawej? Tu jest! Dobra, 3. Ale już jak tu jest... Proszę? Coś nie tak zrobiliśmy. Jak później trafić z powrotem na pokład. To jest, my musimy iść do 9. 9 jest chyba tutaj widać. Tu jest 8, a 9 to jest już. 3 days later. Się można zgubić. A ty wiesz gdzie na 9? Którędy? Też nie wiesz. 3 weeks later. To już te mniejsze, lepsze. Many months later. 90-28. 90-28. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. O, to jest taka ładniejsza. No. Ale jestem umordowana. Ta kabina no troszkę się różni. Bo widzicie, tutaj, patrzcie, też jest łóżko. Już nie chcę się robić, ale jest pościelone. No ten prom jest dużo przyjemniejszy. Jest taki nowszy, niezużyty. Teraz idziemy spać. Nigdzie nie jemy. Nigdzie nic już nie idziemy jeść. Patrzcie, jest po drugiej. Nie ma żadnego jedzenia. Wiecie, jak mi jest ciężko? Ja z Podkarpacia. Każdy z Podkarpacia wie, że my na Podkarpaciu jedzenie nie zostawiamy. Żebyśmy się mieli rozchorować, pochorować, to na talerzu nic nie zostawimy. Jeszcze dojemy, jak ktoś nie może zjeść, bo mówi, że już nie może, to nie będzie się przyjadać. Jak się nie będziesz przyjadać? Zostawić na talerzu? Wiecie co? Cały czas mi nie dawało spokoju jeszcze ten projekt. Czy ja go ogarnąć? Bo ja to jestem taka, wiecie, średnia. Ale okazało się, że mi się udało ogarnąć. Weszłam po prostu w ustawienia, włączyłam z telefonem, to jest YouTube. Dobrze, ale weźmy z tego jeszcze. Chyba coś z tego będzie. Chyba no nie jest tak źle. Chyba sobie poradziłam. Tylko że w kajutach nie ma internetu i można tutaj podłączać komputer, ale ja komputera nie mam. Mam tylko taką jedną kreskę dosłownie zasięgu. Ładny obraz, mega ładny, ale też widziałam Agnieszki, jak go testowała. No widzicie, nie ma internetu. Ale zauważcie, że on sobie jest, wiecie, bez tego. Kabel nie ma, nie? To jest dopiero mega. Ale wiecie co zrobię? Mam taki plan, że
Widzicie, ustawia się go, tylko się ręcznie, manualnie reguluje ostrość. No, ale w każdym razie ja mam taki plan chytry, że sobie na naczepie będę wyświetlać film. Patrzcie na to, włączyłam. Udostępnianie ekranu. Byłeś połączony z telefonem. Jeszcze to musiałam sprawdzić. Czyli po prostu teraz widzicie mój ekran w telefonie, a ja teraz nagrałam to telefon. Ale ja... Co? Czyli możecie sobie po prostu oglądać teraz filmy z telefonu, tak? Patrzcie. Czyli ja stwarzam sobie po prostu film ze swojego telefonu, który nagrałam. Ale dobra, co? Cała lista. Czyli można sobie oglądać filmy rodzinne, zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Mega fajnie. No, widzicie. Jeszcze jest dosyć blisko. No. Ale będzie fajnie na naczepie to wyświetlać. Dzień dobry, no więc już jestem wstana. Jest godzina, patrzcie, 8:30, jestem wymalowana. Idziemy próbować zjeść śniadanie. Trzeba iść wcześniej, bo ten prom jest tak wielki, że ja się obawiam, że wiecie, nie ogarnę, a później trzeba Wolfiego znaleźć, 3. pokład, więc idealnie to pasuje, idealnie. Dobra, idziemy. Pamiętajmy, z której strony szliśmy? Pamiętacie, czy nie? Wziąłem kartę? Jezu, dobra, wziąłem. Chyba powoli już zaczynają budzić, ale chcę tu iść, kurde. I się naprawdę obawiam, że ja później nie znajdę drogi. Dzisiaj wzięłam inną jakąś kratkę do ust, też nową. I tam było sztuczne światło. Kurczę, windy, shop, na którym to jest. Restauracja, fitness, cabin, sauna, Jezus, cinema. Kino tu jest? Patrzcie, my też mieli swoje kino. To jest na 7, dobra. Prom. Jak na wakacje do balowania. Mam nadzieję, że trochę się jednak opóźni, że będę mogła zjeść śniadanie spokojnie i chciałabym odżywkę kupić do włosów w sklepie. Nie wiem, czy znajdę sklep, czy nie. Ale się przydało. Jeszcze cisza na promie, to znaczy, że będzie opóźnienie. To nie jest ta restauracja. Cinema. Shop zamknięty. Widzicie, to na razie nic z tego nie będzie. O, tu jest restauracja. Świnoujście 10 ma być. O, już otwarte. No nie. Dzień dobry. No nic. Zamknięty, nie będzie odżywki. Teraz spróbujemy wrócić do kajuty. No jak którędy? Conference room. Pójdźmy tędy. Czy inaczej musimy na górę, nie? Dziewiąta. Moje włosy już mają dość życia bez odżywki. Kiedyś będę musiała 19:28. Znaczy 90:28. 90:28. To nie tu. To może być tu. 90:16. Tu. Patrzcie tu. Możemy opuszczać ten statek kosmiczny. Tu jest moja torba. Tu jest projektor, który był na żywo zgryzny. Ja się bałam, że to jest skomplikowane, a to się okazało być bardzo proste. Jak włączamy głośnika. Aż tylko czekam na białą chłodnię, co będzie stała naprzeciw. A, będziemy oglądać. Dziękujemy. Do widzenia. No dobrze. Gdzie jest według was przód, a gdzie tył? Według mnie to tu jest przód. My wjeżdżaliśmy od tyłu po prawej stronie. Czyli jest... Tu jest, prawda? Już widać plażę. Drodzy pasażerowie, MS Tinkerbell zacumuje w porcie za około 30 minut. Dobra, próbujmy odnaleźć Wolfiego. Jesteśmy na 3. Wolfi. Już otwarte pokłady czy nie, ale się zdaje być
3/4 możemy to potem. A resztę sobie zejdziemy. Ciężarówki czasami są tak ciasno poustawione, że ciężko znaleźć drogę, przejście. Nawet jak człowiek jest zorientowany, gdzie jest. No dobrze, jest trójka. No to jeszcze. A idź. O, widzę Wolbiego. Widzę. Ja mi się cały czas wyłącza. Co ja włączę? Jest. Ojej. Włączyłam. Jest. No dobrze. Jesteśmy w Wolbim. Ile weszło pauzy? 8 godzin. Widzicie, w teorii ten prom ma, widzicie, 6 godzin pewnie. Ale na morzu, jak i na drodze widać, że mogą się pojawiać jakieś przesunięcia, opóźnienia. Nic się nie dzieje złego. Wszystko dobrze. Ja sobie teraz wezmę witaminki, bo z tego wszystkiego na promie nie wzięłam, bo nie miałam wody ze sobą. Jak idziecie na prom, to zawsze warto ze sobą wziąć wodę. Owszem, woda jest na stołówkach, ale takie. Tak jeszcze w ramach tej rehabilitacji to dostałam takie leki z witaminą B, jakieś przeciwzapalne. No takie brać. Kierowcy, ja mówię, że rehabilitacja jest fajna. Ale ja wiem, na czym polega problem. Żeby chodzić na rehabilitację, trzeba być w domu. Nie da się tego zrobić sami. Ja doskonale wiem, o co chodzi. Ciężko zacząć, nie? Dopiero się musi coś takiego naprawdę bolącego zdarzyć, żeby człowiek rzeczywiście stwierdził, dobra, teraz to już muszę. Albo się uduszę. Jeszcze nie wyjeżdżamy, nie odpalamy silnika, ale już tak orientacyjnie wpiszę sobie, że jest 10, powiedzmy, nie wiem, strzelam. 10:10, Świnoujście. Wjazd z promu. Dobrze. No i dobrze. Mama właśnie zadzwoniła. Był szybki update. Wytruk zrobiony w międzyczasie. Piszę już później. Teraz jedziemy, jak możemy. Mamy 630 km do celu. Nawigacja pokazuje 6. Pamiętamy o mapie, ale tutaj mapy nie potrzeba. Jaka to jest sztuka jechać 3 do 4? W Gliwicach zjechać. No nie jest żadna sztuka. To bardzo, co my tu mamy jechać. Ale apteka to jest w Świnoujściu przy porcie. Jakbyście kiedyś potrzebowali. Różnie to bywa. Patrzcie, co się stało. Coś na szybę po prostu tak. Wielka chmara czegoś mi wpadła. Co to jest w ogóle? Fuj, źle. Coś tu za kontrola się wyświetla na drodze. Kto tu chce jeszcze mnie kontrolować? Jak ja mam w tej chwili na tachografie 16 godzin jazdy. Pany, to nie do mnie z kontrolą. 50 by jeszcze chcieli, no. W Polsce jest taki dosyć osobliwy sposób kontrolowania na trasach. Właśnie taki, że nie jest tak jak na przykład na zachodzie, że jakieś tam sobie BAG czy policja jedzie drogą, jakoś tam sobie skanuje i kogo chce, to po prostu wyprzedza, wrzuca napis Bitte folgen, follow me, jechać za mną i ściąga na parking. Tylko tutaj właśnie czasami w Polsce tak się dzieje. Oczywiście taka opcja też jest w Polsce. Natomiast też często się spotykam z takim czymś jak tutaj właśnie, że na autostradzie wyświetla się zakaz wyprzedzania dla ciężarówek, ograniczenie prędkości tuż przed parkingiem. I jak inspektor chce sobie kogoś wyłowić, no to stoi na
na zjeździe i mu po prostu macha lizakiem, żeby zjechał na parking, więc jest to dosyć dziwne, bo jakby jednak nie było, to jest to droga szybkiego ruchu, no ale jest jak jest. Im się pewnie też tak wcale jakoś fajnie nie pracuje, ale nie wiem, czy kto to tak wymyśla, kto to tak ustawia, kto ma prawo decyzyjności ostatecznej. Ale patrzcie, że tutaj za chwilkę będą żniwa już. A po żniwach znowu będzie jesień, a po jesieni znowu będzie listopad i znowu będzie zima i znowu będą święta i znowu będzie nowy rok. To wszystko tak szybko leci. Pokażę wam stację, na której stanęłam tylko po kawę, ale patrzcie tu. One są prawdziwe w ogóle wszystkie. Patrzcie tu, nie? Oj. Co tutaj nie ma? Części są. Wow. Nagrody dla mnie. Wziąłem sobie loda. O, a takiego lejona to nigdy nie jadłam. Jedliście kiedyś coś takiego? Powiem wam, czy dobrze, czy nie. A ja też chciałam ręcznik papierowy, bo zapomniałam. Patrzcie, że są też kosmetyki. Coś do mycia szyb. Ja generalnie plaka strasznie nie lubię. Uważam, że jest generalnie kiepski. Smugi robi i tak dalej. Do mycia szyb, do owadów. Tego potrzebuję. Co tu jeszcze mamy? Zaraz coś tu wykupimy wszystko. Bańki. Też potrzebuję bańki, ale nie wiem, czy to mi się podoba, czy nie. Może lepszy ryc niż nic. Naklejki. Może jakąś by sobie wziąć. A po co? Mega fajnie. Fajnie, że coś takiego zrobili. Trzeba kupić, żeby się utrzymywało. Dobry, tylko strasznie słodki, taki naprawdę cukier. Chyba, że też u mnie taki wiek jest, że deser jest dobry, gdy jest nie za słodki. Dobrze, jest 15 wykręcona, jeszcze troszkę podjedziemy. Jest pauza. Muszę coś zobaczyć, bo mi Patryk pisze, że mamy kiepskie audio. Jak mamy kiepskie audio, jak mamy nowego DJ-a? To ja ją to zrobić. Nie znają. A, to wibruje. Dobra, teraz tak. Na pauzie to każdy normalny kierowca idzie odpoczywać, jeść. Ja natomiast z kolei muszę teraz sobie zrobić wycenę. Bo mam zapytanie na Volvega. No przecież mam laptopa, to co ja tu kombinuję? No właśnie, mam arkusz przygotowany tak specjalnie, bo o ile w ogóle w takim normalnym transporcie jest ciężko policzyć koszty i według mnie to... Ja to w ogóle kiedyś, jak będę mieć trochę więcej czasu, to myślę o tym, żeby zrobić takie mini szkolenie. Nie, że jakieś wielkie szkolenie, ale takie trochę, żeby małych przewoźników trochę pouczyć liczyć koszty. Znaczy mi się zdaje, że niektórzy przewoźnicy tacy mali trochę tak patrzą na wiele aspektów przez różowe okulary i wielu rzeczy sobie nie wliczają. I później ostatecznie trochę też tak masowo się przez to trochę rynek psuje, bo nie znają kosztów, a później schodzą z cenami, schodzą i później to już wiecie, nagle są masowe bankructwa, bo się okazuje, że od dawna byli na minusie, tylko o tym nie wiedzieli. Ja czasami gdzieś tam patrzę na internecie, jak gdzieś tam ktoś napisze, że marża w firmie transportowej to jest 3-4% i tam są wielkie ataki robione przez kierowców, że to jest jedno wielkie kłamstwo i absolutnie tak nie jest.
To ja Wam potwierdzam, że tak jest. 4-5% po wypłacie kierowcy oczywiście. Tylko że wtedy tam się wlicza naprawdę wszystko. Takie rzeczy długodystansowe, jak opony, które trzeba wymienić raz na kilka lat. Serwisy, nie serwisy, jakieś takie naprawdę małe rzeczy. Nawet przeglądy roczne, nawet lokalizacje tachografów. Tych pierdół jest tak strasznie dużo, czy na przykład, nie wiem, jak kierowcy podmieniają, jak firmy podmieniają kierowców w trasie, to, że tego kierowcę trzeba wysłać tym busem. Czy w ogóle też mi się zdaje, że bardzo dużo firm transportowych tego nie liczy. Przepraszam, znowu takich małych firm transportowych, którzy mają, załóżmy, nie wiem, 5 ciężarówek, nie liczą w ogóle tak kosztów na przykład kierowcy w skali roku, tylko tak w skali tego, jak on pracuje. Więc jak sobie tam liczą jakieś tam koszty miesięczne, to sobie myślą, o, no to ten kierowca, powiedzmy, kosztuje mnie tam w zaokrągleniu 20 000, no bo to tak jest, wychodzi mniej więcej koszty pracodawców, że jak człowiek na konto dostaje 10 000 złotych, no to pracodawca ma łącznie do zapłacenia za niego jakieś tam 17 000 plus minus. No i tak sobie liczę, załóżmy te w zaokrągleniu 20 000 i sobie liczę na to, że ten kierowca tam po prostu cały miesiąc jeździ, oczywiście oprócz oprócz odpoczynki, czy jak tam sobie załóżmy, nie wiem, robi 2 tygodnie, przyjeżdża na 3-4 dni i tak dalej. Ale przecież jeden miesiąc w roku tak naprawdę kierowca nie pracuje, bo jest na urlopie. A wtedy też się płaci wypłatę. Wiadomo, że te podstawy są teraz wyższe, więc te koszty kierowcy trzeba po prostu liczyć całorocznie. Trzeba liczyć też urlop. I się okazuje, że to też zupełnie inaczej te koszty wychodzą, więc jak się te wszystkie takie małe pierdoły policzy do końca, a jeszcze jak się tam czasami potrzeba skorzystać z jakiegoś finansowania, z jakiegoś factoringu, bo przecież to się zdarza, bo przecież terminy płatności w transporcie są bardzo długie, no to też się jeszcze to w ogóle traci. Jak factoring przecież z konto to ja widzę, jak 5% kosztuje dosyć często, to w ogóle się traci właśnie tą marżę profitową, wtedy się wychodzi na zero. No więc, a jeszcze jak się błąd jakiś zrobi, jak się AdBlue zatankuje, to jest po prostu cały rok do tyłu. Tak sobie właśnie myślę. No właśnie, miałam liczyć. Jest mój laptop, więc ja to właśnie sobie zrobiłam takiego Excela, w którym sobie wliczam na przykład, tak jak jest tam transport z Gdańska gdzieś na wschód Polski, to wiadomo, że w takim transporcie ponadnormatywnym to się liczy od razu w kółku, czyli tak ja na przykład, nie? Liczę sobie jeden dzień jazdy z Rzeszowa do Gdańska, bo tyle mi to zajmie. Potencjalnie oczywiście, nie? 2, paliwo, koszty, wszystko. 3, mam podzielone ubezpieczenia i za auta, i za naczepę, i OCPD. Policzone, po prostu przeliczone na dni. I nie dni kalendarzowe, tylko dni robocze, bo to przecież na niedzielę nie ma co liczyć. No i więc sobie tutaj wstawię, że to po prostu... I później jeszcze czas zjazdowy, nie? Czyli transport będzie trwał, powiedzmy, że 6 godzin, sam transport, bo tam jest krótka trasa. Czy załóżmy nawet 1 noc, nie? A ja będę liczyć już wtedy 3 albo 4 dni. I tak to trzeba liczyć. Jak się tego nie liczy, szybciej się firmę zamyka i się zostaje z długami, niż się ją zakładało. No więc jest o tyle to łatwiejsze, że mam zapytanie bez obsługi, czyli w sensie, że cała obsługa zezwolenia i tak dalej po stronie klienta. Więc ja tutaj sobie właśnie liczę koszty leasingu, ciągnik, naczepa, ubezpieczenie, ciągnik, naczepa, przeliczenie wszystkiego na dni, nie? Robocze w miesiącu i do tego jeszcze OCPD, pakiet serwisowy, tutaj tak, paliwo na pusto, opłaty drogowe na pusto, paliwo na pełno, opłaty drogowe na pełno, paliwo, powrót na pusto, opłaty drogowe na pusto. Mało tego, nawet mam zezwolenia przeliczone, tak samo, zezwolenia stałe, bo ten zestaw, nawet jak jeździ na pusto, to on jest i szerszy, i dłuższy. No cięższy dalej się tam mieści w 40 tonach, no ale dalej wymaga zezwolenia, więc to zezwolenie, co kosztowało, nie pamiętam, 5 czy 6 tysięcy chyba złotych na Polskę, na przykład na 2 lata, też mam przeliczone. Zezwolenie stałe na Niemcy też mam przeliczone. Więc to wszystko jest policzone, bo właśnie tak to jest w transporcie. Jak się tych wszystkich małych pierdół nie liczy, to się człowiekowi zdaje, że ale fajnie, a że takie koszty na taką ciężarówkach na Volviego miesięczne to jest około 40-50 tysięcy złotych z kierowcą, no to wiecie, zawsze też te przelewy przychodzące, one też są bardzo duże. Jak taki kierowca to zarabia normalnie, powiedzmy, w zaokrągleniu znowu 10 tysięcy złotych, jak mu tyle przychodzi w zaokrągleniu na konto i nagle ma swoją ciężarówkę i nagle mu przychodzi miesięcznie 50 tysięcy złotych, to mu się zdaje, że to po prostu jakie to się pieniędzy nie zarabia, nie? I jeszcze jak się zacznie wydawać, to jest dopiero, jak się zaraz kupi Mercedesa i tak dalej. I tego tak właśnie uczulam,
że nie chciałabym was zniechęcać, jak są tutaj tacy, którzy sobie myślą o tym, żeby założyć firmę, to po prostu takie rzeczy lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, bo jak się wie, to człowiek wszystko ogarnie. Tutaj nie ma jakiejś fizyki jądrowej, naprawdę tutaj nie ma też fizyki kwantowej. To wszystko jest tak naprawdę proste, tylko trzeba samemu przed sobą przyznać, że te kilometry na puste dojazdowo to też trzeba policzyć i te kilometry później na pusto zjazdowe do punktu startu też trzeba policzyć. Ktoś za to musi zapłacić, bo inaczej to siebie samego oszukujemy i sobie kopiemy dosłownie dołek. Zaraz pauza minie, a ja dla was liczyć, to do was gadam i nie wyliczę i będę musiała jechać, bo się spieszę przecież, no mam o 19 mam rozładunek. Pasowałoby się nie spóźnić. Że połączyłeś czy nie? Połączyłeś, dobrze, grzecznie. Laptop. Dobra, liczę. Zrobione, policzone. To już widzę te zapytania o transport, to ale dzisiaj już nie nastawiam na Volvega. Już trochę tych wycen robię, ale te ładunki widzę, że często w ogóle nawet nie jadą. Taki też dziwny czas. Ale ostatnio powiem wam szczerze, że mi ładunek uciekł. Przez to, że byłam na targach. Nie miałam czasu zrobić wyceny. Jak zrobiłam, to już powiedzieli, że w sumie cenę dałam taką samą, jak inna firma, ale już tam kapnęli. Szkoda, że się wcześniej nie dozwałam. No, szkoda, tak to jest właśnie. Dobrze. Ile jest pauzy? No właśnie wyszła pauza. Może banana sobie zjem, co? Tak, jedziemy. Tylko minąć Wrocław, Bramki, kawałek ujechać. Do brzegu. Do brzegu starczy. Tylko tam dojedźmy. Reszta już będzie dobrze szła. 215 do celu. Coś mi tu na żółto pokazuje. Za 37 km. Ja tego nie widzę. Ja tego nie przyjmuję. Nie ma żadnych korków. Nie ma. Nein. Że już? Jak się umawialiśmy na coś. Panowie, te spowolnienie w kierunku Wrocławia, co tam się dzieje? Ci mówię, że się nic nie stało. Natomiast takie natężenie ruchu o tej godzinie. Póki co to nie było wypadków. I my dlatego, że ta autostrada ma 100 lat, nikt nigdy nie spał, zjazdy są za krótkie, nie ma pasa awaryjnego i dzisiaj jest czwartek i wszyscy akurat wracacie do domu. No i patrzcie, kto poznaje, gdzie jesteśmy. Tak jest, Góra Świętej Anny. Zjeżdżamy już. Ale muszę przyznać, że było blisko, bo w którymś momencie nagle ruch zwolnił tak do zera i wtedy ruszył. Kilka samochodów przede mną. Rzeczywiście 2 samochody się jakoś tam delikatnie najechały. W sumie nie wiem, co zrobiły, bo jedna osobówka była w polach za rowem, w tych trawach wielkich. No i laweta stała taka trochę ruszona, zagięta w tył. Więc tak to trochę wyglądało, jakby jeden drugiemu po skosie wjechał w tyłek. Nic się tam nikomu nie stało, wszyscy chodzili, więc całe szczęście, ale było trochę zbitego na drodze, na asfalcie i na pewno z tyłu się zrobił korek, na pewno, więc po prostu udało się i to kawałek za brzegiem. No więc jeszcze 35 km, będziemy za 2:07. Zadzwoniłam do LKW, tak na wszelki wypadek, że to jednak może być różnie, bo to w sumie te korki są i znikają.
mi się wydaje, że ja stąd wiozłam swój pierwszy gabaryt. Tutaj na prawo. Wyjeżdżało się i zaraz firma gdzieś na lewo. Tak, gdzieś to się wygląda. Moje miejsce mi dają na pauzę tutaj, widzę. No dobrze, co? Idziemy się meldować. Patrzcie, że jest 59, ja sobie zaznaczę w aplikacji. Pięknie nagrywa się, że przyjechałam. Żeby było, że dosłownie 59. Jest. Pan powiedział, że muszę założyć, bo inaczej mnie nie wpuści. O, widzicie? Teraz mnie wpuszczę. I co tu nie wolno robić zdjęć? Czyli tak. Wjeżdżamy tu i mamy jechać pod czwórkę. Muszę dzisiaj zmienić spodnie do rozładunku, jeżeli będzie bokiem. Więc słuchajcie, nie będzie raczej kręcenia rozładunku, skoro jest jawny zakaz. Już ktoś powie, kein problem. Będę się meldować na własnym zestawie. Wy razem z Wolwim odpoczywajcie teraz. Zasłużyliście swoją ciężką pracą przy oglądaniu tego filmu. Muszę wam się przyznać, że rozładunek i załadunek dosłownie w tym samym miejscu to jest jakieś nowe doświadczenie dla mnie. Ja nie wiem, czy ja się kiedykolwiek w życiu ładowałam i rozładowywałam i ładowałam w tym samym miejscu. Prawda nie jest głupie. Nieźle. Dobra, jest już, proszę państwa, poładowane. Teraz tylko tak sobie tutaj nagramy i już ja wam pokażę, co ja tu robię. Tą pierwszą trasę. Już jesteśmy w ostatnim punkcie. Już jesteśmy rozładowani. Teraz dajemy przekaz dokumenty. Tak jest, kamera. Tak to wyrównamy, żeby było równiutko. Widzicie, ładnie sobie szczytało. Raz. Ładnie oddycham, jak skanuję. Dwa. Troszkę cień widzę, że robiłam. I co, tyle? Dobrze, tyle. Tyle i tutaj dajemy wyślij. Wysyła w trakcie przetwarzania, dobrze? Się zgadza. To zostawimy tutaj w trakcie przetwarzania, ale jednocześnie możemy zrobić tak, że potwierdzenie załadunku zrobimy. Tutaj odjazd coś jakoś sam zaczytał, no ale dobra. No tutaj ta trasa będzie się przetwarzać. Dobrze. Jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy załatwić. Nietypowa, mianowicie iść do paczkomatu. Bo mam paczkę z militaria.pl i zależało mi na tym, żeby mieć te worki moje marynarskie już teraz do pakowania się na urlop. Więc tutaj poprosiłam, czy mogę auto zostawić na 15 minut.
bo jest 600 metrów do paczkomatu, więc jedziemy do paczkomatu. 600 metrów dalej. Paczkomaty to jest w ogóle złoto. Otwórz się, paczkomacie. Powiedzcie mi, że tu jest jakiś pająk. Może jest ten czas, kiedy są pająki, co? O, ale tu jest paczka, o kurczę. A duża ta paczka, ale w sumie. Dobra. Nic nie ma, nic. No dobrze. Czy ktoś tu zaglądał? Chyba nie. Idziemy. Jak dawniej ludzie żyli bez paczkomatów, jak robili zakupy, to ja nie wiem. Myślę, że wejdę na tą firmę z taką czarną paczką dużą, napisane militaria.pl. Co oni sobie pomyślą? No dobrze, ja mam jakieś złe zamiary. Ale powiem wam szczerze, że jakby tutaj teraz był taki sklep wiejski, w którym by była orężada. Taka zimna orężada. Jezu, jak ja bym tę orężadę wypiła. Ja bym ją na raz wypiła. Bym po prostu przechyliła i ona już by była w moim brzuchu. Na raz. Tak bez przełykania. Ale by była dobra. Zrobimy w takim razie tak, że to sobie może zostawimy. Albo to jest jedno kółko, nie? Dobra, wyzerujmy. I to też. Takie spalanie Volvi, takie ma już takie długodystansowe. Już podjeżdżamy i spadamy. Tak się przyzwyczaiłam do tych kamer Volvi na lusterku po prawej, znaczy jednej kamery na lusterku prawym, ale szyby mam brudne wszystkie. Jutro Volviego gdzieś umyjemy. Gdzie to jeszcze do końca nie mam pomysłu. Myślałam o tym, żeby umyć tam w ten zjazd na Nysę. Ta myjnia Rico. No zobaczymy. Patrzcie tu. Tu jest instrybutor. Tam jest myjnia. Poznajecie to miejsce? Nie ma tu za dużo miejsca. No nie powiem, że jestem dumna z tego, jak tu stanęłam. Tam do wyjazdu już jest więcej. Gadam do was i gadam, ale nie pomyślałam, żeby włączyć nagrywanie. W skrócie to po prostu Volvi jest na tyle brudny, że trzeba go umyć. Najlepiej by było w ogóle przed wjazdem na prom, ale będziemy tam po południu, pod wieczór, w Świnoujściu. No to przecież wszyscy w piątek wieczorem chcą mieć auta, więc nie chcę czekać w kolejce pół dnia na myjnię, a tutaj fajnie myją, więc tak sobie myślałam właśnie, że zajadę akurat od razu na ten, szkoda mi, że restauracja zamknięta. No i zajadę od razu, ustawię się pod samą myjnią, ale ktoś też tak pomyślał i też tak zrobił, ale jestem za to druga. No chyba, że ten z boku jest trzeci, albo drugi w sensie, a ja jestem trzeci. No nie wiem, zobaczymy. 9 rano. Będziemy dalej to ciągnąć. Ale dzisiaj trzeba założyć piżamę, bo nigdy nie wiadomo, czy nie będę musiała w nocy się jakoś przystawiać, albo ktoś mi nie zadzwoni, znaczy nie zapuka i powie: Iwona, trochę cię tam przetarłem. Ja wtedy powiem: to odetrzyj. No i to już tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matthias Kunkel, Michał Chojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Dobos M. Tsaba, Franz Zeitz, Ariel Karp, Alex Mici, DJ Dekoning, Manuel Cerezoli, Kevin Rafferty, Fab 3875, Tosio Oki,